Dzień dobry. A ja zostałem znowu sam na siedlisku. No nie sam, bo z pieskami i z kotem. Właśnie kot mógłby się kiedyś pojawić znowu w filmie. To co, wracam do remontu. Tak jak chyba mówiłem w jednym z odcinków ostatnich, zacznę od tego, że wsunę sobie tutaj taką długą belkę, na której potem będę mógł oprzeć dom i wymienić cały ten fundament za jednym razem. Wsuwam ją teraz, bo jak włożę już ten bal, to będzie to niemożliwe, żebym to zrobił z tej strony. Mógłbym z tamtej, tylko że tam jest taka skarpa i byłoby mi trudno z tą belką manewrować, tak? Bo wybrałem mam taką belkę 7-metrową, to wolę ją wsunąć z tej strony. Czyli co, pierwsze to, co muszę zrobić, to wydłubać jeden bloczek. O, ten bloczek trzeba wyjąć, tak żeby ta belka dała się tutaj wysunąć. Jest. No dobrze, to teraz można wsuwać tu belkę. W tą stronę to ten patent się sprawdził. Zobaczymy jak z powrotem, czy nie będę tego rozkręcał. Ok, teraz mam trudne zadanie, bo belkę, której zamierzam użyć, to jest właśnie ta. Ona ma 7 metrów i 26 cm na 18. Jak dobrze, bo kiedyś z ciekawości to policzyłem, to jest ta najcięższa belka, która waży około 180 kg. A co ja muszę zrobić? Muszę ją wciągnąć tu i to chyba aż za ten słup od monitoringu. No chyba niestety tak, a potem już będzie prościej, bo w dół wsunąć ją tam i wsunąć ją na tyle głęboko, żeby na razie mi tutaj nie wystawała, nie przeszkadzała, a potem sobie ją cofnę. No i teraz się muszę zastanowić, jak to zrobić. Tak myślę, czy nie skorzystać z psiowozu.
Co? Z samochodem? Też tak myślę. Idzie. To nie był do końca pomysł. Jak to zrobić, żeby mi to na nogę nie spadło? No dobra, już wiem.
trzeba pchnąć z tamtej strony. Powinna wejść. No to tak, belkę mam wsuniętą, także na razie ona mi tutaj nie przeszkadza w tym, żebym włożył podwalinę. A jak włożę już podwalinę, to wtedy będę mógł spokojniej wydłubać tą resztkę tutaj fundamentu i z powrotem tą belkę już wysunąć z metr poza. A jak to wygląda z zewnątrz? Wygląda to tak. Ok. Jednak ta belka trochę waży, widzę, bo tak, to jest kamień, który pękł. No dobrze, ona mi tutaj wystaje jakieś 2,5 metra. Także jak ją z powrotem tam przesunę, to wtedy będę miał po metrze ponad dom, poza dom. I to już w zupełności powinno mi wystarczyć, żebym sobie oparł ten dom w tym miejscu, z tamtej strony w wystającym miejscu, no i po środku oczywiście, tak żeby ta belka się nie wyginała. Jak to zrobię, to wtedy już mogę swobodnie rozebrać cały fundament z tej strony i nawet lekko ruszyć sobie narożniki, tak żeby mieć jedną stronę za jednym zamachem. Zajęło mi to jakieś 2,5–3 godziny i pewnie jeszcze ze 2 godziny stracę, żeby kiedyś tą belkę wyjąć. Natomiast no, zaoszczędzam w ten sposób bardzo dużo czasu, bo gdybym ten fundament dzielił na 2 czy na 3 nawet kawałki i robił go tak stopniowo, no to by bardzo wydłużało, tak? No bo muszę zalać ławę, poczekać aż to zastygnie, stężeje, potem ułożyć na tym fragmencie kamień i cegłę, znowu czekać aż to stężeje, dopiero po tym oprzeć dom na tych nowych fragmentach, wydłubywać następne i tak dalej. Także no warto poświęcić te 2 godziny. Ale psiowóz, powiem wam, psiowóz to dobry wóz. Ponieważ psiowóz tak ładnie dał radę z tą ciężką belką, to pomyślałem, że od razu wciągnę 2 belki, te, które tutaj mają być na wymianę do środka. Po pierwsze i tak będę je wkładał od środka, a po drugie na jutro i na pojutrze zapowiadają generalnie deszcze, więc ta praca na zewnątrz by mi niespecjalnie była możliwa. Także wybiorę, które to mają być 2 belki, wrzucę je tutaj z pomocą psiowozu do środka, wsuwam je będę z tej strony.
pierwszy wszedł. Malutki, ja ci tu posikam. Tu nie wolno sikać. To jest dom. W domu się nie sika. Nie wiesz o tym? No dobra. To tak, najpierw zacznę od tego bala i zobaczę, jak daleko jest ta zgniłizna, ten fragment. Podejrzewam, że tak jak i w przypadku tego wyżej, skończy się tutaj za oknem zaraz, tak? Pod oknem jest po prostu najmocniej zniszczone. Ale sprawdzimy. No tak jak myślałem, tu jest ten fragment taki najmocniej spróchniały pod oknem, a tu już zaczyna się lepsze drewno, nie idealne, ale lepsze, także zrobię tak samo jak tu wyżej, nie będę się bawił, odetnę jeszcze ten kawałek i dorabiam. Obyło się bez podnoszenia. Słuchajcie, tu jest taka nauczka. Dla mnie trochę już późno, ale może komuś się przyda. Jeżeli mamy taką sytuację, że będziemy wymieniali belki i z tej strony, i z tej strony, to nie bawimy się jednak w takie zaciosywanie jednej belki pod tą starą drugą, robiąc takie właśnie jak tutaj wcięcia. No to dlatego, że to jest bez sensu, bo potem mam dodatkową pracę, bo muszę w tej nowej belce też robić takie wcięcie, żeby to jakoś tam z zewnątrz wyglądało. Także lepiej było wtedy wyciąć od razu w tej zniszczonej belce tu na prosto i włożyć ładnie prosto belkę. Ok, jedyny plus całej tej operacji, że z zewnątrz będzie to ładnie wyglądało, bo będą te belki tak właśnie podciosane. Ale ja teraz mam dodatkową pracę, żeby to poprzekładać prawidłowo. Dobra.
Tak wam powiem, mierzę i mi to zupełnie nie pasuje, nie? Zobaczcie, no bo prawidłowo zacięty jest kurczy ogon. On na przykład w tej belce, tak? Tu jest wyżej, tu jest niżej, tu jest bardziej wcięte. Dzięki temu tu powstaje taki trapez i ta belka nie ma prawa się w tą stronę wysunąć. Podobnie jest zrobione w tej belce, że ta belka z kolei nie ma prawa wysunąć się tutaj do mnie. Natomiast tu, gdzie teraz zacząłem docinać tą nową belkę, okazuje się, że ten jest na zewnątrz. Ja nie zwróciłem na to uwagi jak docinałem, bo dociąłem po prostu do tego poprzedniego, a on powinien być zacięty mniej więcej o tak. Także muszę tutaj poprawić to wcięcie, zanim dorobię nowy bal. Muszę to mniej więcej o tak wyciąć, o tak, i wybutować, tak żeby ten skos był tu już prawidłowy. Tu niżej już jest dobrze. Powiem wam, że jest duszno i gorąco. Powiem wam, że mało brakowało, a popsułbym belkę. Bo to cięcie
Nie chcę odciąć już tą belkę, bo jest mi za długa. Tylko zacząłem ciąć tu, a powinienem tu. Całe szczęście, że tu mam i tak do wycięcia ten fragment, więc to nadcięcie w niczym mi nie przeszkadza, wręcz i tak bym za chwilę je robił. Ale gdybym je zrobił z tej strony, to cała moja praca z tą belką poszłaby sobie. No dobra, zostawiam to, bo idzie burza. Ciemno się zrobiło i nie widzę. A po drugie jest tak duszno, że nie mam siły. Uważaj, chodź tutaj. Chodź tu. No niesamowite, tego się nie spodziewałem. Znaczy lało konkretnie, ale że zrobi się taka rzeka. Cała ta łąka jest w wodzie. To jest dla nas informacja, czy warto robić tutaj staw. No bo trzeba się liczyć niestety z tym, że cały ten staw będzie właśnie o taki żółty. Ale żywioł. Słuchaj się pana, jak cię porwie ta woda, to ja nie będę cię ratował. A ja się muszę tutaj pilnie zająć i udrożnić to odwodnienie. Bo mi tutaj ta woda do domu wejdzie. Już weszła. Słuchajcie, no była mała przerwa w tym deszczu, ale teraz to już jest chyba 3. godzina. Stąd pewnie nie bardzo będzie widać. A może... Zobaczcie. O, tam. Jak płynie strumień. Wziąłem je na smycz, bo ten malutki tak się rwie, że aż strach, że wpadnie mi do tej wody. Ja się kręcę. No wylało naprawdę kompletnie. Drogą też płynie strumień. Proszę, teraz już woda się nie mieści też pod tym mostkiem, także tu się przelewa górą. Tu się zrobił piękny strumień. Tu mi pewnie zalało pompę w tej studni. No i tutaj to jest po prostu już... No tu samochodem bym już nie przejechał. I podejrzewam, że ta droga będzie wymagała naprawy, bo widzę, że tutaj się już zrobił taki dół. No nieźle. To jest żywioł. To pójdę jeszcze, zobaczę jak to wygląda tam w górę. No znowu zaczyna trochę padać.
No bo to tak patrzyłem, to miała być taka teraz krótka przerwa i miało to wrócić. Chodź Gulliver, chodź. Zobaczcie, no po prostu wszędzie płyną strumienie. Nasza droga dojazdowa. Co malutki? Niezły strumień, co? Gorzej, że tą drogę to zniszczy. A z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. A jeśli się podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.